It's HSBC, it's in Łódź. Mamy również ten bank w Łodzi. So anyway, they had their headquarters in the United States was near the center. It was in an old suburb right next to Chicago. And the workers could take the train. It was on a transit line. And then they moved way out in the country. See the cows? Ich główna kwatera w Chicago znajdowała się niedaleko miasta. Pracownicy mogli dotrzeć tam pociągiem. Jednak w pewnym czasie zdecydowali się przenieść swoją kwaterę na przedmieścia, daleko na tereny wiejskie. So what they did was they made the building out of green building material. And they put some grass on the roof. And they used the efficient light bulbs. And the Green Building Council gave them a gold award for environmental performance. Bank HSBC postanowił wybudować swoją siedzibę z materiałów ekologicznych. Na dachu posadzili trawę, używali energooszczędnych żarówek i właśnie za wybudowanie tej siedziby organizacja Zielonych przyznała im doroczną nagrodę. But all the workers then had to go out and buy cars to get out there because there was no transit. Ale wtedy wszyscy pracownicy HSBC musieli kupić samochody, żeby dostać się do pracy. Nie było tam żadnych połączeń transportu lokalnego. So they didn't deserve a green award. They should have gotten a brown award. Więc uważam, że nie należała im się nagroda ekologiczna. This is Chicago. And this is how people usually think of it. This is the countryside. Blue. There's not so many people out here. Very nice. And the city, oh, dirty city. This is where it's dirty. But if you look at where the pollution comes from, per capita, for each person, people here are driving 100 miles a day. They're driving all over the place. So they're the ones that are brown. And the ones in the middle are using the train, like me. I live right here. I take the train downtown, the elevated train. So this shows where the pollution is. You could do a map like this for Łódź. In fact, you can have it done for nothing by the Prince's Foundation. Remember Prince Charles? They'll do it for you. They'll do a map of Łódź and show where the CO2 is coming from in terms of per capita. If you talk to them, Hank Dittmar is the head of that organization. You don't have to translate all. I was talking to him. Okay, so a little bit. Go a little bit. Tutaj na tych rysunkach widzimy Chicago, całą aglomerację. Najczęściej myśląc o mieście, myślimy, że tereny miejskie są terenami bardziej zanieczyszczonymi, a tereny na niebieską, czyli tereny podmiejskie, to tam, gdzie ludzie żyją spokojnie i korzystają z uroków czystego środowiska. Jednak w momencie, kiedy spojrzymy na mapę pokazującą ilość zanieczyszczenia oraz emisję dwutlenku węgla, widzimy, że większość zanieczyszczenia pochodzi z terenów podmiejskich. Tam mieszkają ludzie, którzy muszą codziennie przejechać swoim samochodem około 100 mil. I na tej mapie widać, że tereny śródmiejskie wcale nie są bardziej zanieczyszczone, ponieważ ludzie mieszkający w mieście, jak na przykład ja, podróżują wewnątrz miasta, korzystając z kolejki czy też z pociągu. Uważam, że można by stworzyć taką mapę dla Łodzi. Co więcej, można by ją stworzyć nieodpłatnie z pomocą stowarzyszenia Fundacji Księcia Karola. Well, here's the drawing I wanted to show you. This is the street grid of Washington, D.C. Tutaj jest rysunek, który chciałbym Państwu pokazać. Jest to sieć ulic Waszyngtonu. It's very complex and that's why it works so well. Sieć ta jest bardzo skomplikowana i dlatego też bardzo dobrze spełnia swoją funkcję.
If you were on this street, Connecticut Avenue goes through DuPont Circle. Tutaj widzimy Connecticut Avenue, która przechodzi przez rondo DuPont. So any of you that have ever been to Washington may have seen this. Więc jeżeli ktokolwiek z Państwa był kiedyś w Waszyngtonie, prawdopodobnie widział to rondo. So it's a surface boulevard, and if you get in congestion, you can move off on one of the side streets. Jest to bardzo ruchliwy bulwar, ale w momencie, kiedy utkniemy w korku, możemy skręcić w którąś z bocznych uliczek. But if you're on a freeway, there's one over here, you're trapped. If the traffic stops, there's nowhere to go. Ale w momencie, kiedy poruszamy się na autostradzie i dojdzie do korka, nie ma żadnej ucieczki. Po prostu zostajemy na autostradzie, możemy skręcić w boczne ulice. So at rush hour, this carries a lot more traffic on the surface street than the freeway does. The freeway works better at 2 in the morning. Podczas godzin szczytu wielu ludzi decyduje się jechać przez miasto. Autostrada jest bardziej popularna o 2 nad ranem. Okay, and this is my book. I have a few copies if anybody wants one. About the wealth of cities. There's lots of things I could talk about other than just transportation and zoning. There are many, many issues, including today I talked to some other people about the importance of the city not owning too much real estate because it tends to freeze it and degrade it. But I won't get into all that at this time. Ale widzą Państwo tutaj moją książkę. Jej tytuł to Wealth of Cities, czyli Bogactwo Miast. Poruszam w niej wiele spraw związanych z rozwojem miasta, nie tylko kwestie transportu drogowego. Mógłbym tutaj długo opowiadać. Rozmawiałem z częścią z Państwa dzisiaj na przykład o kwestii nieruchomości. Według mnie miasto nie powinno być właścicielem zbyt dużej ilości nieruchomości. Może to prowadzić do zniszczenia tych nieruchomości. But I would just conclude by saying that cities are good. They shouldn't be defined by their pathology, but by the opportunity they create. I think Łódź is a beautiful city with tremendous potential, and I look forward to coming back again. Dziękuję bardzo. Chciałbym zakończyć mówiąc, że miasta nie są złe. Nie powinniśmy postrzegać ich poprzez ich patologię. Uważam, że miasta dają wiele szans i możliwości. Łódź jest miastem pięknym i z ogromnym potencjałem. Dziękuję bardzo.